Zajęcie się tematyką rynków wschodzących to jest dobry pomysł, dlatego że to jest właśnie ten obszar w światowej gospodarce, który w tej chwili zyskuje na znaczeniu. Widzimy, że mamy kryzys w światowej gospodarce po raz pierwszy rozpoczęty i po raz pierwszy skoncentrowany na właśnie w krajach w świecie rozwiniętym. Więc rynki rozwijające się zyskują na znaczeniu, to centrum ekonomiczne przenosi się właśnie w tamtym kierunku. Spotykamy się dzisiaj tutaj na giełdzie papierów wartościowych, słuchamy wybitnych przedstawicieli świata biznesu, korporacji, ekonomistów, polityków. Słuchamy debat, wystąpień, paneli. Jednak taką, w mojej ocenie, największą wartością dodaną z tej konferencji jest możliwość spotkania się z takim wielkim, szerokim, międzynarodowym gronem. Mamy gości z Malezji, mamy gości z Kolumbii i tak naprawdę aplikacje na konferencję spływały z całego świata, z ponad 20 narodowości. We're talking about the parallel between Latin America developing economy and the European one, and the Malaysian ones as well. It's quite interesting because we as Latin Americans perceive European countries as a quite strong bloc, united bloc, but now we're figuring out it's not. I mean, your Polish economy has so many features we didn't notice about before. It's quite interesting. Myślę, że jest to bardzo budujące, że jest przede wszystkim aż tyle osób, że studenci bardzo się interesują takimi konferencjami, że przychodzą posłuchać, porozmawiać i że mają też ciekawe pytania. Eksperci i analitycy często bardzo dobrze znają temat, więc co za tym idzie, często skupiają się na takich szczegółowych, ale często bardzo krótkoterminowych tematach. Myślę, że studenci czasami mają takie świeże spojrzenie, że potrafią zapytać o takie trendy długoterminowe, które mogą mieć wpływ na rynek w dłuższym okresie. Jesteśmy jedyną konferencją poświęconą rynkom wschodzącym, największą na pewno w Europie Środkowej i Wschodniej i to na pewno przyciąga partnerów, ponieważ jest to tematyka bardzo w tym momencie obecna. My chcieliśmy przede wszystkim stworzyć platformę do dialogu dla młodych ludzi, którzy tak naprawdę będą za kilkanaście lat tworzyć, kształtować rynki. Dlatego cieszymy się, że w tym roku możemy gościć Kolumbię i Malezję, przedstawicieli z Kolumbii i Malezji. Co również bardzo ciekawie się złożyło, że mieliśmy przedstawiciela Jeronimo Martins, firmy, która jest w tym momencie bardzo silnie działa na rynku kolumbijskim. Polska już nie jest emerging market, jesteśmy gospodarką, która się rozwinęła, według metodologii na przykład Banku Światowego już gospodarką rozwiniętą, ale jeszcze niestety na rynkach międzynarodowych funkcjonujemy jako emerging market, więc to była dobra okazja, między innymi dla mnie, żeby powiedzieć o tym, że Polska już przeszła ten etap, ale to jest związane z nowymi wyzwaniami, jak to, że teraz już nie konkurujemy z innymi gospodarkami w Ameryce Łacińskiej czy z Chinami, tylko konkurujemy coraz bardziej z najpotężniejszymi, najbardziej wyrafinowanymi gospodarkami na świecie, w Europie Zachodniej i w Ameryce.